Dzisiaj zabieram się z Tet. Byłem tutaj 2 dni. Bardzo dobra przygoda. Jeszcze bym został, ale jak to zwykle trzeba iść dalej. Piękna wioseczka, nieźle położona. Dużo jeszcze rzeczy, których już nie ma w innych wioseczkach czy miasteczkach. Jest klimat, jest takie obcowanie z tym, co od korzeni pochodzi. Dużo zwierząt, spokojne życie. No, na pewno będę dobrze to wspominał i uważam to za jedno z lepszych miejsc, jeśli chodzi o miejscowości górskie, w których byłem. No a dzisiaj walę do Valbony. Jest to chyba najbardziej typowa trasa, którą się pokonuje z tego miejsca. Cały dzień zajmie to, a Valbona to kolejna wioska o podobnym charakterze. Równie popularna lub nawet bardziej, i chyba trochę bardziej rozbudowana, ale zobaczymy już na miejscu. Żeby tam się dostać, muszę zrobić 1000 metrów podejścia do przełęczy, a potem z niej zejść do kolejnej doliny. Samochodów stąd tam nie ma, tylko można się przedostać na piechotę. A dla wszystkich, którzy chcieliby jakieś rekomendacje odnośnie noclegu, śmiało mogę polecić ten, który ja miałem. Tak się to nazywa. Przyjemni Państwo, którzy prowadzą ten przybytek. W efekcie dobre jedzenie, możliwość rozłożenia namiotu, dostęp do toalety, do prysznica. Za tym też można wynająć pokój i poczuć lekko klimat tego miejsca. Podobało mi się, to promuję. Taka jest zasada. Ostatnie tankowanie wody przed wyjściem ku przełęczy. W sumie mam 3 litry. Dosyć dużo, ale tam wody nie ma, a pić się strasznie chce. Pot po prostu cieknie. Zotka, tam gdzieś przełęcz, latają orły. A tutaj dolinka Tet. Ostatni raz widziana. No to do boju. To będzie przepierdolone. Z dwóch względów. Po pierwsze, jestem lekko chory, po drugie, ten plecak jest ciężki. Noszenie całego ekwipunku ze sobą jednak zalety i wady. Potem przychodzi nagroda w postaci zdobytych celów, które się założy, i w postaci tych miejsc, które się odwiedza. To jest jednak coś, co ukoi wszystkie rany. I ta wyprawa naprawdę daje mi lekcję. Póki co nauczyłem się tego, że niezależnie jak kiepsko i chujowo to wygląda na początku, to naprawdę każdy mały kroczek, ciup, 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 pozwala osiągnąć większość celów. Dobra, jak się mówi, tak się mówi. Właśnie moimi kroczkami, z moim ciężkim bagażem zmierzam ku górze i już jestem naprawdę wysoko. Jak tak patrzę na górę, którą chciałem podjąć wczoraj, ta na samym środku przed nami, Trzybista. Góra rzeczywiście nieźle tam eksponowana. Ma jakieś 2200, ta z boku po lewej stronie to już jakieś 2500. Ogromny masyw. Szlak jest bardzo przyjemny. W większości idzie się w cieniu, w lasku, więc jest chłodniej. Dopiero gdy wychodzi się na jakieś polanki, to wtedy słońce daje popalić i cieknie z człowieka jak z martwej kozy. Jest. I dotarłem na przełęcz. Widok w dwie strony. Na prawo okolice Valbony, cała dolinka, zejście. Na lewo do Tet. Wymieniłem wodę w organizmie. 2 razy chyba. Wszystko mokre. A to już Dolina Valbony. Ciągnie się po bokach góry. Ale błyszczą. Jeszcze jest w trochę śniegu. Gdzieniegdzie chmurki krążą. Piękne widoki. Elegancka panorama na okolice. Wszystkie szczyty widoczne. Ten pośrodku w oddali to chyba najwyższy szczyt tych gór. Jezerce nie sprawia wrażenia z tej perspektywy wielkiej góry, ale widać, że jest położone dużo dalej niż te górki obok.
lekko chmury na nim się tam kotłują. Chmury tam się zebrały po drugiej stronie. Po tej w sumie też. Ale to standardzik ostatnich 3 dni. Około popołudnia wszystko się chmurzy, potem się rozpogoda. Mam nadzieję, że znowu będzie tak samo. No a to schodzimy już na dół. Ścieżka dość wąska i stroma w pierwszej partii, a koło wszędzie góry. W dół zawsze idzie się lepiej z balastem niż w górę. Ojejku, jak mi dobrze teraz. Poprzednią stronę robiłem po prostu kroczek po kroczku. Co chwilę odpoczywając. Masakra. Nie mam formy. Zapewne jestem dziad. Ale jakoś to zrobiłem. Dużo ludzi tędy chodzi. Dużo na przykład jest Francuzów i dużo Niemców. Polaków dużo nie widziałem, szczerze mówiąc. Może trochę Angolii. O kurwa, co to? Mam nadzieję, że ta ścieżka zaraz się zmieni, bo ja nie jestem fanem takich tutaj urwisk. Praktycznie wystarczyła chwila, żeby niebo przykryło się chmurami i dalej się przykrywa. Chmury schodzą coraz niżej. Nie ma widoczności, więc jak najszybciej gonię w dół. Tam widzę w sumie niezłą polankę. Nawet może jakiś kamień znajdzie się, który mnie zadaszy, w razie czego. Nie wykluczam tej opcji, ale generalnie celem są mniej więcej tamte tereny. Im bliżej cywilizacji, tym lepiej. A tutaj już chmury gonią, dołem gonią. Wcześniej były tak wysoko. O, jak grzmotnęło kilka razy, to bałem się, że jakaś skała się urwie sam z góry i we mnie poleci. Jak wybuch w kiblu, ale taki z 10-krotną mocą. No, dostałem w dupę ostro. Tym przejście. Ale jest to podziwiać na polance i piękne góry dookoła. Tam jakaś taka bardzo szpiczasta, ale czubek ma płaski. Tutaj z kolei pasma. Bardzo ostre. Wszędzie naokoło. Do osady już niedaleko. Aczkolwiek do samej Walbony jeszcze sporo, jakieś 7-8 km. Zobaczę, czy będę szedł aż do końca. Podejrzewam, że nie. Jeżeli znajdę dobre miejsce na obozik, to nie zawaham się tam wylądować. Marzenie tu z namiotem i z całym sprzętem to taki średni pomysł. Jest tyle opcji do spania po drodze, że jak ktoś lubi, to tak, ale jak ktoś chce zobaczyć tylko tutaj te miejsca obok wiosek, w sumie chyba nie warto się trudzić, ale ktoś musiał to sprawdzić. Wkraczam do osady, jakieś przysiłka. Jest mnóstwo budynków, które są albo kiepsko utrzymane. W tych ma jeszcze ktoś mieszka, ale wiele jest takich, gdzie nikt już nie mieszka i tylko się sypią. No, ładnie stroją krajobraz. Wykonane z kamienia, kryte gontem. Wygląda, jakby stały tu od co najmniej 100-200 lat. Zaczynają się miejscowy do spania. Guest house. Tak wygląda obejście
Tutaj z kolei płot podkamienny i drewniany zarazem. Idziemy dalej. Zobaczyć, co się dzieje. Znowu mnóstwo śliwek. I wiem, co od razu część z Was sobie pomyśli. A pewnie będzie sraka, co? Ale powiem Wam tak, wczoraj się nażarłem śliwek. Często były to śliwki niedojrzałe. No, poczułem po smaku, że są kwaśne. Ale mój organizm był tak głodny, że przyswoił te śliweczki, nawet nie jęknął. Jest droga cywilizacja. Tak wygląda początek szlaku z tej strony. To dobrze przejść się po płaskim. Rozprostować nóżki, nie uginać ich co chwilę. Nie patrzeć pod nogi. Nie ślizgać się na kamieniach. Proste rzeczy człowiek docenia. Mój baluke pre, asmejepne uje mój baluke pre, me setlte ja petrenda fin meje. A to już moje obozowisko, które wczoraj rozłożyłem przy knajpie w dolince Walbony. Piękne skały naokoło, tak samo jak i wtedy. Tutaj nawet może jest chyba ciaśniej to zrobione. Dolinka jest ciaśniejsza, ale dłuższa. Wieczorem często lekko pokropi, a zanim rano wszystko wyschnie, to już jest środek dnia. Z reguły zwijam to wszystko jeszcze na mokro, lekko przetrzepię. Ceny w lokalu za obiadek z piwkiem trzeba zapłacić 9 euro, ale syty. W sumie nie wiem, czy tak drogo. Plan na dzisiaj to metrować okolice. Raczej nie będę robił jakichś wielkich podejść. Pójdę tam do centrum wioski i zobaczę, co w informacji turystycznej jest do zaoferowania. Łożenia po górach na razie dały mi trochę w dupę, a zwłaszcza ten wczorajszy, kiedy musiałem całe te wszystkie doboły przenieść przez przełęcz. Dzisiaj na lajcie, ale ze smaczkiem. Jak widać, tu już na samej dolince jest asfalcik, więc daje to łatwiejszy dostęp do samochodów. A to już dolinka. Za mną mniej więcej przełęcz, przez którą wczoraj przeszedłem. Yaman seçme diye seçme diye Yaman seçme diye zamıra gabrında Yaman seçme diye Yaman seçme diye zamıra gabrında O perdüsü O perdüsü Oma diye zamıra O perdüsü. A to już wioseczka, chyba w najbardziej centralnym punkcie. A mówi o tym dużo zabudowań w jednym miejscu. Naokoło góry. Tam gdzieś też jakaś wioska na górze. No jest klimacik, stare domki. Płoty tutaj robią główną robotę. To one świadczą o tym, że zabudowa jeszcze jest lekko w stylu takim jak kilkadziesiąt lat temu. No, kryształowa rzeczka tutaj płynie. Dolinko chyba budują most. Tu dookoła jakieś ruiny. Z tej strony zaś budują jakieś przedsięwzięcie. Wielkie, na takie wygląda. Bunkier za czasów pana Hodży, który nabudował ich ponad 1 milion. W różnych miejscach można je spotkać. To już chyba trzecia tabliczka, którą widzę z propozycją szlaku i lekką mapką na wejściu, mówiąca o tym, gdzie można iść, i główne wskazówki, dystans, wysokość, przewyższenie oraz mniej więcej czas potrzebny na dotarcie tam. Całkiem nieźle to wygląda. Dzisiaj bawię też się lekko w listonosza, ponieważ z noclegu wtedy właściciel poprosił mnie i od razu dał mi rekomendację na spanie, żebym doręczył wizytówki jego hotelu do tego tutaj innego hoteliku, bo ponoć to jego rodzina. Co ważne, ten hotelik nie jest w centrum miejscowości, nie jest na porządku, jest na zasranym końcu. Więc idę jako dobry człowiek z dobrą duszą i słowny, żeby donieść te wizytówki. Przy okazji zobaczę miejscówę, ale jak się okaże, będzie to nędzna droga miejscowa, a ja zaniosę te zasrane ulotki,
To mnie chyba szlak trafi. No po prostu biznes. Idę to nosić. No to znalazłem kolejny nocleg i jednak zostaję na miejscu. Po lewej piękne pszczelne uprawy, tutaj bystra rzeka. Nie tam będę spał, ale właśnie tutaj pod tym drzewkiem, a tu cały guest house. I oto jak kiepska sytuacja na pozór zmieniła się w zajebistą. A wszystko przez to, że tutaj zaniosłem te ulotki, riki-tiki, dogadałem się z ceną 10 euro za kemping z kolacją. Jutro załatwiony też od razu transporcik do jeziora i z powrotem do Szkodry. Wszystko naprawdę poszło szybciutko, więc stwierdziłem, że zostaję. A co jeszcze mnie spotkało? Nagle tutaj z tego zapłotu wyłoniło się chyba z 10 łani samotnych i właśnie się tutaj zakwaterowały. To znaczy, że to jest albański raj, jednym słowem. Wybrałem się na mały popołudniowy spacerek i akurat spotkała mnie ulewa, siedzę pod drzewkiem i czekam. Gdzieś w dole Walbona, jakieś bębny mnie tutaj dobijają, bo jakaś wiksa się szykuje. Okazało się, że w moim noclegu po przybyciu tych kilku lasek przybyła jeszcze druga grupa, potem chyba trzecia grupa dziewczyn, bez żadnych chłopaków. No dla wszystkich dupcyngieli polskich to jest na pewno dobry kierunek. Pan z hotelu aż nie mógł się nadziwić i nacieszyć, ile to ludzi do niego ciągnie. Zacierał tylko ręce i że sam jest młody. Oczy błyskały mu jak pioruny o północy. No to mocno popadało. Chwilowy koniec, jeszcze grzmi gdzieś wokoło. Tutaj część Walbony. A tutaj mokry Maciek. Od góry do dołu. Tak mnie zlało. Nie pomogło schowanie się pod drzewo do dupy. Jeżeli myślicie, że drzewo tak 30 metrów dalej lepiej was ochroni niż to, pod którym stoicie, to nie, mnie nie ochroniło, to obok. I tak wróciłem po to pierwsze drzewo. Walbona, mimo że nie tak lokalsowa jak Tet, nie tak ukryta, to wielką jej zaletą jest to, że mamy bardzo szybki dostęp do górek i jest tu kilka szlaków poprowadzonych z miejscowości, gdzie nie trzeba za dużo do nich dochodzić, które pozwalają na zobaczenie okolicy i nawet już po niewielkim spacerku możemy być dosyć wysoko. Właśnie przeżyłem jedną z lepszych przygód tutaj, ale nie mogę filmować. Mianowicie trochę mnie gardełko tutaj sunie i mam katar, kaszel, kurwa wszystko. Zdecydowałem, że kupię sobie raki. Jest tam chyba sklepik gdzieś w oddali, więc no, udając się tam krok za krokiem, nagle dostrzegłem gospodarstwo. Nie był guest house, po prostu ludzie sobie żyją. Wlazłem, zapytałem się o te raki i stary dziadzio siedział, stara babcia i chyba ich synowa czy coś takiego. No i dogadaliśmy się tam do ceny, które co kosztowało 500 pieniążków, co mniej więcej jest jakieś 4 euro za pół litra. Myślę sobie, dobra, niech sobie zarobią, na pewno im się to przyda, albo tam widać, że się nie przelewa. Dostałem buteleczkę, dostałem jeszcze duży taki kielon na spróbowanie najpierw. Jak już to wszystko zrobiłem, razem sobie posiedzieliśmy w takiej kanapie na werandzie. Poza tym pani przyniosła mi jeszcze kawę turecką, taką się tu pije. I takie puszyste bułki, jakby, nie wiem jak to nazwać, jakby pączki do zjedzenia, bardzo dobre. Więc w efekcie czego wyszedłem trochę najedzony, lekko sfazowany. Jeszcze mam pół litra tej raki w plecaku. Fajna sprawa. Trzeba trochę odwagi, żeby wleźć w takie miejsce i odważyć się zapytać. No i być przygotowanym na to, że niestety czasami może trochę to kosztować. Jakby ktoś szukał miejsca, gdzie wszystkie te laski się schodzą i zjeżdżają, to oto nazwa. Myślę, że tutaj dostarcza je jakaś firemka, jakaś wycieczka, ponieważ dużo widziałem organizowanych właśnie wypraw, gdzie wszystko masz zapewnione, tylko wożą cię po okolicy i mówią, co masz zrobić. I to może być właśnie nocleg dla jednej z takich wypraw. Patrzcie na wody rzeki, no po prostu błękitne.
Lazurowe, o, tak bym to nazwał, lazurowe wody. A żeby tego przebytku się dostać, trzeba tutaj przejść przez ten mostek, gdzie można zaparkować też auto. A tutaj dzisiaj będzie moja miejscowa wypoczynkowa nad tym strumykiem wartkim. Teraz sobie będę chodził piwko i rakijkę i oglądał widoczki bardzo ładne z każdej strony.